Dzień dobry. Moi drodzy, minął kolejny tydzień, jest już kolejny piątek. Kończy się kolejny 5. odcinek z tej serii 5-odcinkowych, więc bez tego może już miętolenia, tylko po prostu ostatni raz przed niedzielą sobie krzyknijmy. Good morning, Vietnam! Kochani, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku serii 6 rano w tym tygodniu. Oczywiście jak to w każdy piątek będzie lekko poważniej, bo będzie też poważne zdanie. Jak zawsze, jak widzicie, towarzyszy nam Pandzia, która się dzisiaj totalnie rozłożyła, to dlatego, że taki będzie filmik pandziowy. No ten filmik, przyznam szczerze, mnie rozbraja, no tak jak każdy pandziowy, ale ten jak go zobaczyłem, to sobie pomyślałem, Boże, ktoś mnie znowu sfilmował. Zobaczcie tę pandę. Czy wy czujecie ten zacierz? Czy wy czujecie to szczęście? Czy wy czujecie ten luz? Czy wy czujecie ten raj? Czy wy czujecie to wszystko, co ta panda w ogóle sobą reprezentuje? To jest, słuchajcie, genialny obraz pandy, czyli takiej duszy, która się totalnie dała zalać falą Bożej łaski i się po prostu tapla w tej łasce i się tapla w tym szczęściu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj będzie cytat oczywiście z tym związany, już wam mówię. To będzie cytat z Księgi Sędziów. Posłuchajcie proszę, jak on brzmi. Pan dał wam w ręce miejsce, któremu nie brakuje niczego, co tylko można mieć na ziemi. Kochani, to jest 18 rozdział Księgi Sędziów i nie wiem, czy wy czujecie skalę tego zdania. Najpierw może lekko o kontekście, żebyście wiedzieli, skąd to się wzięło. To jest takie miejsce w Księdze Sędziów, gdzie jest mowa o pokoleniu Danitów, czyli od Dana. Wszyscy tam Izraelici, w sensie wszystkie pokolenia izraelskie mają taki przydział ziemi, Danici nie mają. Takie są bezdomne bidoki. I szukają ziemi tam, wysyłając zwiadowców, żeby obczaili jakąś tam ziemię, gdzie mogliby. Nie będę oczywiście opowiadał szczegółów, jeżeli ktoś chce, niech sobie zajrzy do tego 18 rozdziału. W każdym bądź razie znajdują taki kawałek ziemi i zauważcie, w jaki sposób określają tę ziemię. Mówią, że Pan dał im w ręce taki kawałek ziemi, gdzie jest wszystko, cokolwiek sobie można wyobrazić, że jest potrzebne na ziemi. Czyli jakby nie ma tam niczego, czego by brakowało. W ogóle skąd oni wyczasnęli takie miejsce? Oczywiście nie oni wyczasnęli, tylko Pan Bóg im wyczasnął. Dla mnie ten fragment z Księgi Sędziów to jest w ogóle jeden z takich ładniejszych obrazów tego, kim jest dusza ludzka. Dusza ludzka to jest taki Dan, w sensie takie pokolenie Dana, czyli takie bidoki bez niczego. Nie wiem, ile razy to już się czuliście w życiu, no właśnie, że jesteście tacy żadni. Ja miałem przez bardzo wiele lat swojego życia takie poczucie, że do nikogo nie należę, do niczego nie przynależę, jestem niczyją własnością, jestem w ogóle żaden, nie? Że jestem taki bezpański pies. Jeżeli słuchaliście kiedyś mojego świadectwa, to wiecie, jak bardzo się zdziwiłem, kiedy się okazało, że Dominikanie, ta nazwa, nie, po łacinie to znaczy pańskie psy. Ja sobie zawsze mówiłem w swoim życiu, że ja jestem bezpański pies. I nagle, jak do zakonu wstąpiłem, nie wiedziałem w ogóle, że to się tak nazywa, nagle mi mówią, że ty jesteś pański pies, czyli absolutnie należę do niego. Jestem jego własnością. Zawsze myślałem, że jestem nikogo. Słuchajcie, to jest dokładnie to. To jest taki bardzo piękny obraz duszy, która jest taka niczyja, taka żadna, taka, która ciągle jest stęskniona, taka ciągle samotna, taka ciągle niewypełniona i tak dalej. I Pan Bóg mówi, nie tylko, że cię przygarnę, nie tylko, że chcę z tobą być, tylko dam ci taki kawałek ziemi, że ci niczego nie będzie brakowało. I kochani, tu nie chodzi mi o dobra materialne, chociaż Pan Bóg też to daje. Tylko chciałbym się z wami dzisiaj podzielić takim doświadczeniem, które ja mam, że nawet jak nic nie mam, a są takie momenty, kiedy naprawdę mam wszystkiego dość i kiedy mi różnych rzeczy strasznie brakuje. Ludzi, relacji, miłości, dóbr, pieniędzy, w ogóle do różnych rzeczy. Jest tak, że po prostu nie ma. No, absolutna lipa. To dzięki temu, że mam, słuchajcie, Pana Boga, i to nie jest żaden wytwór mojej wyobraźni, jak to powiedzą oczywiście ci, którzy uznają całą wiarę za jakieś urojenie, tylko wypełnia mnie takie szczęście i takie poczucie przynależności do Niego. Nie chodzi mi o emocje, tylko takie, że przecież mi niczego nie brakuje. Kochani, dla mnie to zdanie, to nie jest jakieś zdanie sprzed kilku tysięcy lat, które ktoś tam nas skrobał na jakimś manuskrypcie i my w to wierzymy, że to jakieś coś, nie wiem, tam nadzwyczajnego, świętego. Bo to takie jest. W sensie, jeżeli jesteś taką samotną duszą, i nie chodzi mi tu o samotność tylko taką, bo my zawsze jak myślimy samotność, to oczywiście myślimy o tym, że bo nie mam męża, nie? Czy nie mam żony. Nie o to mi chodzi, tylko to jest taka zgnębiona dusza, taka, której brakuje ciągle czegoś.
Jest tylko jedna odpowiedź i to wam zawsze mówię w każdy piątek, kiedy są cytaty biblijne, kiedy wam mówię o tym, że Pan da. Jest tylko jedna odpowiedź. Pan jest tą odpowiedzią. On wam da siebie. Dam wam siebie. On jest tą ziemią. On jest Królestwem Niebieskim, w którym niczego nie brakuje. On jest krainą mlekiem i miodem płynącą. Naprawdę. I po prostu już będziecie mieli dość tego miodu i dość tego mleka. Tak dużo on tego ma. Kochani, szukajcie Pana, szukajcie bycia z Nim. On jest jedyną odpowiedzią na wszystkie nasze tęsknoty. I to wam będę z uporem maniaka do znudzenia, aż pośniecie, w każdy piątek powtarzał. Tylko to. On jest jedyną odpowiedzią. Jak widzicie, już pociemniało, bo nagrywam właśnie 5. odcinek z rzędu. Już mi się tam zachodzi mi słońce. No, ale to już pomału kończymy ten takie na wyprzedzenie, bo już pewnie w przyszłym tygodniu jakoś wrócę, nie? Więc się może zobaczymy. Jak nie wiem, czy w poniedziałek, a pewnie trochę później, więc coś tam jeszcze nagram na zaś, ale się zobaczymy już niedługo, tak bardziej na żywo. Chociaż no, i tak przez internety, ale jakoś tak bardziej. To tyle. Życzę wam najlepszego weekendu. Niech będzie pełen Pana Boga i pełen doświadczenia Jego krainy wszystkiego. Do zobaczenia w poniedziałek rano o 6. Mam nadzieję. Bądźcie, bo ja będę. Pa! Takie dziwne były w tym tygodniu te pa. Trudno.